Mieczy u nas dosyć, ale i te przyjmiemy. Nie, zostawmy to na razie. Się tutaj zabierzemy zaraz za materiał, ale na początku, słuchajcie, o, widzicie, jakie ciężkie się zmachałem. Właśnie zmachałem się. Mieczem się można zmachać. Ach, ta epoka żelaza. Ciężka była. Zaczynamy. Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj będzie ciekawie, jak zawsze zresztą, a to za sprawą pewnego pytania, które pojawiło się na kanale. I ja muszę Wam powiedzieć, że ja już wcześniej otrzymywałem takie zapytania, jak i też 2 tygodnie temu, kiedy byłem na konferencji niekonwencjonalnych wynalazków, tam również o dziwo zadano mi to pytanie i też wywiązała się ciekawa dyskusja na ten temat. A pytanie brzmiało tak, ja tu sobie pozwolę zacytować. Jeden z widzów umieścił go również na naszym kanale, aczkolwiek powiem Wam, że wcześniej już się też tego typu pytania pojawiły. To się zawsze powtarza. Ja kiedyś chciałem zrobić taką listę tych pytań, które się bardzo często powtarzają i właśnie zrobić taki materiał, aby na nie odpowiedzieć. Myślę, że byłoby to też bardzo ciekawe, ale wykorzystamy tutaj ten moment. Ja Wam tu zacytuję. I ów widz pisze tak. Witam. Aby wyprodukować brąz, potrzebna jest do tego skomplikowana, metalurgiczna technologia. Więc jak jest to możliwe, że była przed epoką żelaza? Pozdrawiam. My również pozdrawiamy i zaraz sobie zobaczymy, jak to było możliwe, może niemożliwe. Ja tutaj nie będę rozstrzygał, nie będę starał się rozstrzygnąć, czy było tak, czy inaczej, ale trzeba o pewnych rzeczach sobie mimo wszystko powiedzieć, ponieważ ostatnio od właściwie kilku lat w scenie alternatywnej krąży takie mniemanie, jakoby epoka brązu była bardzo zaawansowaną technicznie epoką, czy też technologicznie, a później nastąpił upadek i w wyniku tego upadku wynikiem tego upadku była epoka żelaza. Nastąpiła po niej, bo jest to prymitywne, bo przecież, aby żelazo uzyskać, nazwijmy to, to jest to o wiele prostsze niż ta skomplikowana technologia epoki brązu. No tu trzeba się troszeczkę zastanowić, powrócić do lat szkolnych i ja wiem, że nie każdy uważał na lekcjach fizyki. Ja powiem Wam, że ja miałem wyjątek, był ze mną. Ja właśnie bardzo lubiłem fizykę. Moi koledzy się strasznie temu dziwili. Miałem bardzo dobre oceny z fizyki. Sam byłem zaskoczony, że to mnie tak interesuje. Takie rzeczy jak fizyka. Później, kiedy edukacja nastąpiła dalej, bardzo mocno interesowałem się technologią i też z technologii uzyskałem bardzo dobre oceny. Ale nie żeby się chwalić, bo w innych przedmiotach, słuchajcie, szkoda mówić to. Nie byłem nigdy prymasem, tak to nazwijmy. No właśnie, więc o co chodzi z tą epoką brązu? Tak to krąży i wielu powtarza to, że tak musiało być, ponieważ uzyskanie tak zwanego brązu jest bardzo skomplikowanym procesem
technologicznym, tak to zostało nam wmówione, natomiast żelazo jest prymitywne i każdy to, jak to kiedyś ktoś powiedział, każdy głupi to sobie zrobi. No, ja jestem niestety troszeczkę innego zdania, jako właśnie, że z technologią mam też wiele do czynienia. No i trzeba zastanowić się, jak wygląda nasz świat. Nasz świat jest w tej chwili cały czas w epoce żelaza. Bez żelaza nie funkcjonowałby żaden silnik, żadna lokomotywa parowa i wiele innych rzeczy nie byłoby bez żelaza możliwe. Bez metali ogólnie, również brąz czy miedź jest dzisiaj bardzo potrzebna. Na przykład większość naszych drutów, nazwijmy to, elektrycznych czy przewodów, które gdzieś tam w ścianach naszych domów płyną, są wykonane z miedzi. No i właśnie, dlaczego żelazo miało być gorszą technologią? To już jest takie samo zaprzeczenie w sobie. Pamiętajmy, że broń żelazna przewyższa zastosowaniem, czy też możliwościami broń z brązu. To jest po prostu, czyli wyglądałoby na to, że technologia ta starsza, gorsza, no, miałaby wyprzeć tą lepszą. No, zobaczcie, że broń kamienna nie pokonała epoki brązu. Tak samo jak broń brązowa, jeżeli mówimy o broni, nie byłaby w stanie pokonać broni z epoki żelaza. Dlatego mówienie o tym, że epoka żelaza jest prymitywniejsza, no ja bym bardzo był ostrożny w przyjmowaniu takich test, ale to nie wystarczy oczywiście, aby kogoś przekonać. Zresztą ja nie chcę tutaj nikogo przekonywać co do jakiejś racji, którą tutaj będzie wygłoszona, ale zajmijmy się właśnie całą problematyką. Otóż na początku powiedzieć trzeba, że tak zwana technologia epoki brązu, ta fascynacja tą epoką i rzekomo jej wyższością, no wyszła z tego, że zostało to tak wpuszczone właśnie w tą sieć, że jest to bardzo skomplikowany proces technologiczny, a tak naprawdę nie jest, ponieważ brąz jest stopem, jak wiemy, miedzi z cynkiem, gdzie zawartość cynku nie przekracza 8,5%. Tak jest dzisiaj się mówi, aczkolwiek jeżeli weźmie się próby wyrobów z brązu, właśnie z owej epoki brązu, to okaże się, że nie było tam żadnych norm na to i ten brąz miał duży rozrzut, jeżeli chodzi o jego stosunek właśnie tego cynku do brązu, jak i też to się też na jakości odbijało owych produktów. Powiedzieć trzeba, że był jeszcze brąz arsenowy. Takie były początki tej epoki. Arsen jest, chyba dobrze mówię arsen chyba po polsku, ale nie jestem chemikiem. W każdym razie była to bardzo trująca substancja i często kończyło się próba wytopienia takiego właśnie brązu, czy uzyskania go no niezbyt dobrze dla owego wytapiacza, czy hutnika, jak to się mówiło kiedyś i nawet i dzisiaj. No właśnie, dla mnie sam fenomen takiego uzyskania stopu polega na tym, że trzeba mieć dwa składniki i ogólnie się przyjmuje, że po prostu ktoś kiedyś to odkrył, ale kto, ale jak i dlaczego, kto nam taką technologię dał, przecież jest to bardzo skomplikowane. Słuchajcie, jeżeli mówimy o dwóch składnikach i mówimy, że jest to skomplikowane, to skomplikowane jest tylko wiedza na ten temat, czyli skąd ta wiedza, że akurat te dwa składniki. To jest zagadką. Natomiast sam proces to są dwa składniki, robimy piec, wytapiamy, stapiamy te dwa elementy i mamy go oczywiście w odpowiednim stosunku. Jak do tego doszło, odkładamy to na razie, bo nie wiemy, nikt nie wie, kto recepturę wytopy brązu nam jakby dostarczył, czy też my być może sami jesteśmy w wyniku prób i błędów i doświadczeń, sami uzyskaliśmy ten stop. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że wbrew temu, co się mówi, że potrzebne są te dwa składniki, to powiem Wam, że niekoniecznie są one potrzebne do wytopu, do uzyskania brązu, ponieważ brąz występuje również w postaci naturalnej. Ja już o tym na kanale mówiłem. Do lat 70. jeszcze w byłym Związku Radzieckim wydobywano brąz
nie miedź, nie cynk, nie mieszano tego. Często rudy cynku i miedzi leżą od siebie oddalone. To później ta infrastruktura się taka wytworzyła, czyli widzicie, jest to dosyć skomplikowana, ale to jest bardziej logistyczny problem niż sam technologiczny. Technologia jest bardzo prosta. 2 składniki i urządzenie umożliwiające wytopienie owego materiału. I zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten naturalny brąz, to w Kazachstanie jest więcej takich kopalń, ale w Kazachstanie jest jeszcze jedna, którą można odwiedzić jako turysta. Można tam pojechać sobie i sobie ten brąz wyłupać, z tego urobku tam wyciągnąć go. I ja widziałem taką próbę, gdzie zespół archeologów właśnie pracował w tej kopalni po to, aby odkryć zagadkę wytopu brązu. Skąd wziął się brąz i dlaczego, czy technologia była rzeczywiście taka skomplikowana, czy metalogiczne procesy były tak skomplikowane. Wyobraźcie sobie, że właśnie takie kopalnie były kiedyś odkrywane, czy taki materiał został odkryty, więc mamy już gotowy surowiec, nie musimy nic mieszać, wystarczy go teraz wytopić, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast próba wytopu tego urobku ukazała rzeczywiście brąz. Już nie pamiętam, jaki tam stosunek był, ale był o dosyć dobrej jakości. I wniosek był tego taki, że na początku ludzkość po prostu używała gotowy brąz. Dopiero kiedy się te zasoby wyczerpały, zorientowano się, że występują również te 2 składniki osobno i można je zmieszać. Skąd wiadomo, że było osobno? Ponieważ ta ruda tego, nazwijmy to, brązu gotowego, jeżeli ja ją widziałem, jak to wygląda właśnie takie brązowo, nazwijmy to, rudo-czerwone, w takie prążki białe, czyli taki jednolity materiał, czyli już gotowy jakby materiał, więc to podważa z jednej strony taką teorię, że był to skomplikowany proces i w tej chwili uważa się, że było to brakiem, czy też odkryciem być może osobnych złóż i próby stopienia sobie tego, czy zlania w jedną całość tego materiału. Natomiast jak to robiono? I tu zaczyna się właśnie technologiczny problem, bo żeby uzyskać brąz, jak wiecie wszyscy, mam nadzieję właśnie z fizyki, że temperatura topnienia metali jest różna w zależności co to za metale są, ale mniej więcej brąz i cynk uzyskują mniej więcej te same temperatury i trzeba było specjalny piec zrobić, nie takie ognicho, tylko taki bardziej ubudowany, oizolowany, żeby trzymał ciepło. To jest właśnie dla mnie, to jest właśnie ciekawostka, że zastanawiano się, musiano najpierw rozwinąć taką technologię budowy takiego pieca. W tym piecu można osiągnąć pewną temperaturę, pewien zakres temperatur i ta temperatura dochodzi do 1080, czasami do 1090 stopni, jak potwierdziła archeologia eksperymentalna, gdzie takie piece były budowane, właśnie dokładnie kopiowane według tych z epoki brązu i próbowano właśnie w ten sposób odlać. Ja też byłem świadkiem takich odlewów i to działa. Co prawda jest to proces wysokoenergetyczny. Trzeba bardzo dużo drewna, zapamiętajmy to, drewna, aby rozpalić ten piec, uzyskać temperaturę i w końcu wytopić z tej rudy ten brąz, a potem go po prostu odlać w formę, którą sobie życzymy i mamy gotową siekierkę czy sword, czyli tak zwany miecz i tak dalej, czyli różne sztylety, do których zaraz też przejdziemy, bo będziemy dzisiaj mówić właśnie o technologii bogów. Czy była to technologia bogów i czy było to tak skomplikowane? Ale minął jakiś czas i nagle pojawiły się produkty z żelaza. I teraz tu trzeba też powiedzieć, że te produkty pojawiły się nie w czasie, znaczy może tak, nie znamy żadnych żelaznych produktów w czasie jednocześnie robionych, czy też może powiedzieć tak, przed epoką brązu. Bo przed epoką brązu była epoka kamienia, a potem był brąz, a nie ma tam żelaza. Oponenci mówią, że no nie ma, bo żelazo zardzewiało i po prostu nie ma takich materiałów. Powiem wam, że niestety tak nie jest. W grobie Tutenchamona znaleziono sztylet czy też miecz z żelaza.
niektórzy piszą nawet wręcz, że jest ze stali. Przypominam, że stal jest dosyć nowym stopem, przynajmniej według naszej wiedzy. Jest to stop żelaza z węglem, gdzie pewną małą ilość jako składnik stanowi węgiel, ale to odkładamy na razie, to wtedy uzyskujemy stal. Ale jakby nie było, Egipcjanie znali żelazo też, nie tylko Egipcjanie, zresztą rude żelaza były znane już wcześniej, w epoce brązu też. Jednak nikt tego nie potrafił wytopić. Tu jest właśnie tajemnica, dlaczego epoka żelaza powstała po epoce brązu. Również Egipcjanie podziwiali ów sztylet, jego właściwości tego materiału, natomiast nikt nie potrafił go wykonać. Wszelkie próby stopienia spełzły na niczym, czyli mówienie, że technologia brązu była wyższa od żelaza, jest moim zdaniem błędne, ponieważ żaden piec z epoki brązu nie był w stanie wytopić rudy żelaza. Żeby wytopić rudę żelaza, potrzeba zupełnie nowej technologii hutniczej, można powiedzieć technologii pieca. Ja przypomnę, że na terenie dzisiejszej Polski, w ogóle północnej Europy, była metalurgia bardzo mocno rozwinięta. Na terenie samej Polski, jeśli się nie mylę, to są takie moje jeszcze dane te sprzed wielu lat, archeolodzy odnaleźli ponad 6 000 takich pieców. Czyli było to bardzo spowszechnione. Pieców epoki brązu. Ale czy tylko? Są jeszcze inne poszlaki. Otóż, jak wiemy, kiedy epoka brązu datuje się jej zakończenie na XIII wiek przed naszą erą, została dodana została epoka żelaza. Nie zastąpiona, bo te dwa elementy się zaczęły uzupełniać. Po XIII wieku mamy bardzo duży rozkwit, czy rozprowadzenie się właśnie po XIII wieku broni brązowej, która stała się dostępna dla mniej zamożnych, natomiast bardziej zamożni nagle znienacka stali się posiadaczami broni żelaznej, broni lepszej, o wiele efektywniejszej niż broń z epoki brązu. Dziwnym trafem zaczęło się to rozpowszechnianie tej broni od momentu inwazji na Egipt w roku tam 1180, którymś tam przed naszą erą, tak mniej więcej się datuje rozpoczęcie próby ataków czy inwazji Egiptu, Cesarstwa Egipskiego przez tak zwane ludy morskie. I to one sprowadziły tą broń czy wyroby żelaza na teren właśnie dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Niektórzy twierdzą, że było odwrotnie, że metalurgia właśnie tam na Bliskim Wschodzie powstała. Nie, ona tam została jakby przeniesiona i właśnie Egipcjanie, czy strategzy egipscy mieli poważne problemy. Zastanawiali się, jak sprostać tej inwazji, gdzie właśnie owe ludy morskie, owi tajemniczy przybysze dysponują niezwykłą bronią. Właśnie bronią z żelaza. Dlaczego? Skąd? Otóż, i tu teraz właśnie chwycimy, zobaczcie, tu mam taki miecz, który został wykuty dla mnie przez kowala. Oczywiście ja go sam nie kułem, aczkolwiek powiem wam, że jest to... powiem wam, że z mieczami nie jest tak prosto je jednoznacznie określić, były to zawsze indywidualne produkty. One się charakteryzowały pewnym wzorem. I ten wzór, który tu jest, czekajcie, ja go tu wyjmę na razie, Aha, jeszcze można wam pokazać coś takiego, jak dacie komuś miecz do ręki i ten ktoś, złapie go tutaj za klingę tak zwaną, złapie go i zacznie go oglądać tu, czy ostry sprawdzać, to już wiecie, że macie do czynienia z amatorem, który nie ma pojęcia o tym. Komuś wręczycie miecz w ten sposób i ktoś go położy. Oczywiście trzeba mieć tutaj długi rękaw, nie? Ale zademonstruję, położy go tak i zacznie go w ten sposób oglądać, no to już będziecie wiedzieć, że ten ktoś przynajmniej się troszeczkę tą problematyką metalurgii, jak i samego właśnie takiego sztuki wyrobu takich produktów być może się tym interesował. To ma być wikinga, czyli tak zwany miecz wikingowski. Można się tu kłócić, czy to nie czasami celtycki i tak dalej, i tak dalej.
To jest, powiem wam, potwór. Jest on wykonany według wzorca właśnie z tamtego czasu. Nie nadaje się do jakiegoś fechtungu i do jakiegoś, powiedzmy, jakiegoś zaawansowanych technik. To jest po prostu broń, którą można rąbać tak naprawdę. Ja powiem, że uderzenie tym mieczem jest straszliwe, wielokrotnie przeze mnie wypróbowane. Ja na takich, powiedzmy, imprezach, gdzie taka broń była demonstrowana, aż przybywali inni i chcieli spróbować się z tym mieczem, to znaczy spróbować sprawdzić jego wytrzymałość. On jest robiony, i teraz uwaga, on jest robiony według wzoru właśnie z tamtych czasów, natomiast kuty jest według dzisiejszej wiedzy o metalurgii, dlatego jego jakość jest niezwykła. Nie ma tu prawie żadnych jakichkolwiek uszczerbków, a mimo to on był tłuczony tym mieczem po innych żelaznych mieczach i to się skończyło dla tych innych żelaznych mieczy robionych metodami właśnie takimi, czy też próby z takich ród uzyskania, jak w średniowieczu się, czy po epoce brązu robiono. Kończyło się to tragicznie i nieważne, czy miecz kosztował $1000 czy $2000. Po prostu polegał z tym dziełem czeskiego kowala. Jakby nie było. To jest taki jeden z tych mieczy. Ja go tu odłożę. I wyciągniemy sobie drugi miecz. Również dzieło tego samego kowala. Tu już mamy bardziej zaawansowaną technologię. No to też... dobra. Trzeba uważać, bo to jest długi miecz. To są też problemy. Półtoraręczny. Niektórzy twierdzą, czy rzeczywiście tak się mówiono, sprawa dyskusyjna. Natomiast miecz już jest polerowany, jest to miecz gotycki. Również i ten miecz toczył boje z innymi. Również tutaj on jest troszeczkę, byście przyjrzeli, to on ma takie delikatne jakieś tam zadrapania. Również inne miecze poległy. Mieczem tym też trzymał go w ręku w każdym razie Tony Wolff, z którym swego czasu kiedyś miałem przyjemność porozmawiać sobie. Tony Wolff jest stunt choreografem, czy był w filmach Władca Pierścieni. I nawet kiedyś doszło do pojedynku na taką broń podobną między mną a uczniem Tonego Wolffa. Jak zakończyć ten pojedynek? Jest nagranie wideo. Ja może mam przy okazji pokażę właśnie taki to moje starcie i kto wygrał z ciekawości. Ale właśnie mamy również i ten miecz jest wykonany według wzorca, miecz gotycki, długi. Tym mieczem już można fechtować, on już jest tutaj tą głownią wybalansowany, bo tamten jest w ogóle wybalansowany, ten podnosi się, spada się, rąbie i odpada, także ścięcie klamki od drzwi, chociaż jest absolutnie tępy, nie stanowi dużego problemu, czy wyrwanie jej wręcz z drzwi, także jest to potężna broń i żaden miecz brązowy, żaden sztylet brązowy się z takim czymś nie równa. Nawet z tym żelaznym, tym nazwijmy to tym poprzedniku, tym gorszym, tą gorszą technologią. Jak to możliwe? Po prostu żelazo jest twardsze. Miecze w średniowieczu i wcześniej nie były takiej jakości, to znaczy uzyskiwano też, jeżeli to żelazo było ruda lepszej jakości, ten miecz był lepszy, to rozpoznawano i oczywiście takie miecze rezerwowano dla władców i możnych, dla tych, którzy mogli zapłacić. Nieraz miecz kosztował tyle, co dzisiaj powiedzmy Mercedes S-klasy, taki jeden miecz albo i więcej. Inne miecze też się wyginały po bitwach, trzeba było je przekuwać i tak dalej, tak naprawiać, więc one nie były wcale takiej jakości jak ten miecz. Absolutnie nie były o wiele. Były wyjątki, ale były po prostu gorsze. To jest dzisiejsze osiągnięcie, dzisiejsza metalurgia, dzisiejsza wiedza na ten temat, dzisiejsza kontrola procesu, którego wtedy tam nie było, również w epoce brązu nie było żadnej kontroli tego procesu, po prostu jak się topiło, to się odlewało. I teraz przejdźmy już właśnie. Także miecz gotycki,
Dobra, no. Niech sobie tu leży. To jest bardzo niebezpieczna broń. Dobrze. Więc teraz sobie wyjaśnimy, dlaczego epoka brązu była przedtem, a nie później. Właśnie powodem był piec. Aby wytopić rudę żelaza, potrzeba wyższej temperatury. Jak wiemy ze szkoły, ja mam nadzieję, widz nasz też wie, właściwie powinien wiedzieć, ale jakby wiedział, to by prawdopodobnie tego pytania nie zadał. Łyk kawki? Ale to nic nie znaczy, to nie ujmuję, żeby nie było, że ja ujmuję, bo ja też nie wszystko wiem. Natomiast my się często nie zastanawiamy nad konsekwencjami, nad tak zwanym ciągiem przyczynowo-skutkowym. I tutaj jest taki ciąg, żeby uzyskać żelazo, trzeba wytopić to z rudy, najpierw materiał, trzeba uzyskać to przez zwiększenie temperatury w piecu hutniczym. I w epoce brązu nie potrafiono sobie z tym poradzić. Nikt nie wiedział, jak zwiększyć temperaturę. Wszelkie próby wytopienia rudy żelaza skończyły się na niczym. Po prostu uznawano, że to się nie da rady wytopić, bo to się nie topi. No, mamy już większej temperatury nie znano. Nie potrafiono technologicznie wygenerować większej temperatury niż 1082 czy 3 stopnie. Może 1090 maksymalnie. Aż tu nagle ktoś zbudował właśnie po epoce brązu dotarła ta technologia rozpowszechniła się na południu Europy i w dzisiejszej północnej Afryce, tak zwanym Bliskim Wschodzie, ponieważ to była tajemnica ludów morskich. Ona została przeniesiona tam. Technologia właśnie wyrobu takich mieczy, no nie takich, ale żelaznych, została przeniesiona tam. Oni odkryli, czy może zostało im przekazane, jak uzyskuje się taką temperaturę. Otóż trzeba było zrobić troszeczkę inny piec, go bardziej oczywiście uszczelnić, go inaczej troszeczkę skonstruować. Natomiast to nie wystarczało, ponieważ opalano drewnem. Drewno nigdy nie osiągnęło takiej temperatury, a węgla wtedy jeszcze nie było. Więc aby wytopić żelazo, trzeba najpierw zbudować piec opalany innym materiałem. I tutaj odkryto, czy to jest mniejsze odkrycie niż odkrycie cynku, miedzi i zmieszanie go w odpowiednim stosunku. Odkryto, że aby uzyskać taką temperaturę, można zastosować węgiel drzewny. Ale ten węgiel drzewny trzeba najpierw wyprodukować, stworzyć. Więc na początku proces wytopu żelaza zaczął się od zrobienia materiału, czy też wygenerowania materiału palnego, który jest w stanie taką temperaturę osiągnąć. Tym był w tym czasie węgiel drzewny. Było to bardzo pracochłonne zajęcie, bardzo długotrwałe i powiem Wam, że aby 1 kg węgla drzewnego uzyskać, trzeba było 7 kg drewna zużyć na to. Czyli widzicie, ile razy więcej energii, tak można to przetłumaczyć, 7 razy więcej energii trzeba było włożyć do pieca, aby o 120 stopni podnieść temperaturę do co najmniej 1200 tam z groszem Celsjusza. Nie mierzono wtedy, nie wiedziano ile to jest. Po prostu obserwowano, że zaczyna się topić, że żar był większy właśnie z powodu węgla drzewnego. Czyli już sama technologia pieca pokazuje, tego hutnictwa pokazuje skok naprzód w technologii wytopu. I dlatego lasy w Europie zostały kilkakrotnie w czasie epok europejskich wygołcone do tego właśnie, ponieważ pochłaniały bardzo duże ilości drewna na wytop takich produktów żelaznych. Statystyki mówią, że aby wytopić kilogram żelaza, potrzeba było, i teraz tu jest taki wachlarz, od 40 do 100 kg tego węgla drzewnego. 40 to jest minimalna ilość do tego potrzebna, pod warunkiem, że mamy bardzo efektowny piec. I takie piece udało się nam, archeologom, według wzoru tych
pradawnych odtworzyć, ale powiedzieć trzeba, że my je też odtworzyliśmy, jednak nasza wiedza jest troszeczkę dalej do przodu w tym zakresie i zdajemy sobie sprawę, że trzeba uszczelnić, że trzeba to, że trzeba tamto i uzyskaliśmy taki piec. Natomiast tak, gdybyśmy my spróbowali, i prawdopodobnie nasz piec byłby bardziej podobny do tego starożytnego pieca, to on oczywiście nie był taki tak odizolowany, tak szczelny. Z czasem to oczywiście izolowanie rosło. To potrzeba 100 kg, czyli 100 kg węgla drzewnego do wyprodukowania. Tak naprawdę te 100 kg nie wystarczyłoby do wyprodukowania tego żelaznego miecza. Bo on nie jest ze stali, on jest żelazny. Ale tu następny technologiczny skok był potrzebny. Kiedy w epoce brązu odlewano czy miecz, czy młot, czy siekierę, na początku takie toporki odlewano bardzo małe, które były bardzo drogie, i praktycznie odlewało się ten toporek i było gotowe. I cała technologia, cała zaawansowana metalurgia. Natomiast po odlaniu żelaza jeszcze miecza z tego nie było. Można było oczywiście sobie odlać taki miecz, ale on nic nie dawał, był nawet gorszy niż ten brązowy. Teraz wchodzi nie technologia, tylko teraz wchodzi wiedza na temat obróbki metali. I tu trzeba było też bardzo zaawansowanej wiedzy, żeby wiedzieć, że ten miecz trzeba przekuwać, trzeba go kuć, tłuc nim młotem w niego, wielokrotnie, jak to się mówi, nie wiem, czy to jest dobre słowo po polsku, przestraszyć. Tak się przynajmniej mówi. Ja miałem kiedyś, właśnie wybrałem sobie na praktykę w kuźni. I próbowałem jako praktykant nauczyć się troszeczkę wykuwać pewnych rzeczy i wykułem tam parę rzeczy nieudolnie, takie tam proste jakieś historie, ale się wiele też nauczyłem, ile trzeba wiedzy, aby jakiś, powiedzmy, taki sztylet czy miecz wykuć. Ja tego nie potrafiłem, chociaż powiem Wam, że tak się składa, że niedawno, parę lat temu dostałem zaproszenie od jednego kowala, który zaproponował mi, abym przyjechał do niego do kuźni i sobie miecz wykuł pod jego nadzorem. No niestety czas, ale może to zrobię. Gdy do tego dojdzie, to oczywiście nagramy ten cały proces, jak będę wykuwał miecz. Może i to jest świetny pomysł na taki projekt, ale to odkładamy na bok. I ile ten miecz trzeba razy wykuwać, przekładać, do ognia go wkładać, wyciągać i tak zwanego wystraszyć materiał, czyli nagle go do wody zamoczyć, żeby go gwałtownie ochłodzić, kiedy on szoku dostawał i się coraz twardszy zrobił. Później nawet kuto na zimno i powiem Wam, że takie kucie zimne jest, kiedy takim mieczem się tłucze w inny miecz, to o uderzenia drugiego miecza utwardzają go jeszcze. Do takiego czegoś też dochodziło, ale to taka ciekawostka. Także widzicie, nie tylko trzeba byłoby nowy piec mieć, nie tylko trzeba było w tym piecu właśnie uzyskać po to ten nowy piec, aby wyższą temperaturę uzyskać, ale również po uzyskaniu produktu z tego pieca trzeba było jeszcze znać proces generowania produktu końcowego, czyli to było nie tylko bardziej energetycznie zaawansowane, ale też bardziej pracochłonne. Wymagało o wiele większej wiedzy, ponieważ kiedy handlarze brązu już ten brąz sprzedawali, to każdy tak zwany odlewnik w każdej wsi mógł odlać sobie według swojego wzorca toporek, a już miecza niestety nie. Także jeżeli ktoś chciałby właśnie na to pytanie odpowiedzieć, jak to możliwe, że to była zaawansowana metalurgia, a to nie, to trzeba się troszeczkę zastanowić nad tym, komu wierzymy albo w co wierzymy. Ponieważ jest to bardzo zaawansowany proces. Kowalstwo jest bardzo, bardzo zaawansowanym procesem. Trzeba dużo wiedzy. Zauważcie, że zależnie od tego wykuwania i przekuwania uzyskuje się lepszy albo gorszy materiał. No oczywiście jest też sam materiał w tym ma swój udział, ponieważ jego zanieczyszczenia różne innymi materiałami, których tak łatwo nie dało rady się usunąć, no też przeszkadzały te jakości produktu końcowego, ale jednak tu trzeba, więc moim zdaniem
to jest właśnie zaawansowana metalurgia, zaawansowany proces produkcji, a my dajemy się bardzo często jakby wprowadzić na taką ścieżkę, że jak to są dwa składniki, kto to zrobił, kto to nam podał. Tutaj to jest zupełnie inna historia. Kto nam te informacje, powiedzmy, kto to odkrył, czy kto przekazał nam takie informacje, że tak to się robi, to ja na razie odkładam to na inny materiał, natomiast samo tutaj w sensie tego pytania, że to był proces wytopu brązu jest bardziej, powiedzmy, zaawansowany technologicznie. Otóż absolutnie nie, jest wręcz odwrotnie. Potrzeba większej energii. Tak samo dzisiaj na przykład mamy wiele różnych takich procesów. Nasza cywilizacja, powiedzmy, rozwija się i też mówi się, że nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, polecieć do gwiazd, ponieważ nie jesteśmy w stanie wygenerować energii, która nas ten obiekt tam wyśle. Jeszcze nie jesteśmy w stanie wygenerować, więc jeżeli kiedyś to wyobraźcie sobie, że wygenerujemy urządzenie, wygenerujemy maszynę, która będzie zdolna do generowania takiej energii, i powiemy potem, że to jest gorsza technologia niż ta poprzednia. Więc to jest właśnie tak w tym wypadku. Ja tu nie chcę rozstrzygać tego, sami rozstrzygnięcie, czy jest to gorsze, czy lepsze, ale właśnie dlatego epoka żelaza nastąpiła po epoce brązu. Problemem była temperatura, której nie potrafiliśmy osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz oczywiście jest sprawą dyskusyjną, czy właśnie mieszanie tych dwóch składników, czy to już jest jakaś zaawansowana metalurgia, ponieważ prawdopodobnie na początku występował ów brąz w postaci naturalnej, aż te kopalnie zostały wyczerpane. Być może nie było ich tak dużo, jak osobnie leżących złóż. Ta w Kazachstanie, o której wspomniałem, to była jedna z nielicznych, które przetrwały, których złoża jeszcze były na tyle, że można było je eksploatować aż do lat 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj można sobie oczywiście tam wejść i resztki sobie tego brązu zobaczyć. Także jak widzicie, mamy tutaj, o mieczach nam wystarczy. Jeszcze może tylko dopowiem Wam, że te piece, w których wypalano ten węgiel drzewny, nazywały się chyba, jeśli się nie mylę, po polsku mielesze. I byli tacy mielesznicy, którzy właśnie w lasach się trudnili tylko wypalaniem tego węgla. I to już samo to świadczy o bardzo złożonym procesie metalurgicznym. I tak naprawdę degradować epokę żelaza do czegoś prymitywnego jest po prostu moim zdaniem bardzo wyszukane i niepoparte żadnym, bo tu nie chodzi o to, co jest lepsze i co jest gorsze, tylko że jest to moim zdaniem proces o wiele bardziej zaawansowany. Już ze względu właśnie na temperaturę, a później na proces tworzenia produktu końcowego, gdzie tego właśnie w epoce brązu praktycznie nie ma. Aczkolwiek zaraz też do tego sobie dojdziemy pokrótce jeszcze, bo skoro już jesteśmy właśnie przy tym temacie technologii, czy była to technologia bogów? Bo tak właśnie można byłoby powiedzieć. Kto nam dał tą technologię? Tu nie chodzi o jakąś technologię, gdzie będziemy mogli budować latające talerze i tego typu historie. Może zaczniemy jeszcze od takiej ciekawostki. Wszyscy fani właśnie takich alternatywnych historii rzeczywistości mówią o Atlantach, którzy mieli zaawansowaną technologię i przewyższali wszystkich innych i dlatego wiedli prym wśród ras tutaj będących wcześniej na Ziemi. Aż jakaś katastrofa straszliwa zniszczyła ich. I właśnie ta katastrofa doprowadziła do rozpowszechnienia się technologii wytopu żelaza, ponieważ właśnie te narody, które ocalały z tej katastrofy, przeniosły, zaraziły tą technologią, udostępniły technologię i musieli, nie mieli innego wyjścia. I to właśnie była przewaga owych domniemanych Atlantów, oczy. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o oczy, zauważcie, że tak odbijemy troszeczkę, że właśnie w takich alternatywnych historiach się mówi, że to jest takie oko to właśnie piramidalne, a tak naprawdę nie. Jeżeli ktoś zna się troszeczkę na tych masońskich symbolach, to wie oczywiście, że tylko amator powie, że to jest oko, bo to jest szóstka tak zwana. A 3 szóstki wiadomo. Zostawmy to, bo popłyniemy w innym kierunku. Taki film też powinienem chyba nagrać. Wziąłem duże zużycie kawy, ale jest jasno, jest przepiękne niebo. Ja zaraz sobie pójdę rowerkiem troszeczkę pojeździć.
Lato nadchodzi, trzeba brzuszek troszeczkę zmniejszyć, no bo machanie mieczem no raczej w XXI wieku nie jest tak popularne jak jazda na rowerze. Ale dobrze, właśnie. I wracając do naszej technologii, to właśnie była technologia owych altlandów czy atlantów, technologia wytopu żelaza, która dawała im właśnie tą przewagę technologiczną nad innymi. I tak samo, jeżeli już mówimy właśnie o tej przewadze technologicznej, to cały czas zastanawiamy się, jak mocno przeważał technologicznie Egipt, ponieważ zbudował tak zwane piramidy, o których bardzo głośno jest dzisiaj. Dlatego my sobie troszeczkę pozwolimy na tą, troszeczkę pozostaniemy tutaj w tych piramidach jako przykład właśnie, czy były to boskie technologie, bo właśnie taki wytop żelaza, umiejętność wytopu żelaza, czy umiejętność tego, jak zostało to nazwane, zaawansowanego procesu wytopu brązu, czy też nie był przekazany przez kogoś, bo to na przykład jest przekazane, ale mówię, to już jest zupełnie inna historia, bo sama produkcja produktu końcowego, no to tu rozstrzygnijcie, co jest łatwiejsze. Odlać sobie toporek z brązu, czy odlać sobie toporek z żelaza, a później go bardzo monotonnie i długo przygotować czy wykonać, ale za to wynik i jakość narzędzia jest niestety wyższa, tak duża, że aż władcy bali się starcia z armią wyposażoną właśnie w broń żelazną. Ale wracając do naszych piramid, tu jest też Ci pytanie, czy ja ostatnio powiem Wam, że oglądałem materiał na kanale Erysia von Denikena. Tak, Erich Deniken, jeśli się nie mylę, 90 lat, prawie albo już skończył, ma swój kanał i bardzo ciekawe materiały tam publikuje. Też są ciekawe jego wypowiedzi. I w jednym z takich ostatnich materiałów, których wysłuchałem, powiedział, że to nie jest prawdą, że ja, Erich von Däniken, mówię, że piramidę zbudowali kosmici. On uważa, że piramidę zbudowali Egipcjanie, tak w cudzysłowie Egipcjanie. Natomiast pod ideą, pod zarządem, pod kierownictwem kogoś albo czegoś, jakiejś siły, jakiejś inteligencji, która posiadała tą całą wiedzę. Ponieważ sam Egipcjanie według niego nie byliby w stanie w ogóle takiej budowli postawić. Dlaczego? Zauważmy, że nasza nauka przypisuje z jednej strony tą budowlę, tą piramidy, czy te wielkie 3 piramidy i inne, bo powiedzieć trzeba tak, że w Egipcie znaleziono ponad 200 piramid. Z tego 77 można dostrzec gołym okiem. To znaczy, że co to znaczy? To znaczy, że z tych 200 piramid większość nie ma już, po prostu tylko fundamenty zostały pod piaskiem albo zostały rozkradzione, materiał na inne budowle przeznaczony, ale 77 jest jeszcze na tyle, powiedzmy, widoczna. Do tego zaliczają się oczywiście jeszcze też te wielkie piramidy, które można zobaczyć, i z tych 77 33 albo 36, już nie pamiętam, zachowały jeszcze tą formę, którą turysta może rozpoznać jako jakąś, powiedzmy, piramidę. Także tyle, jeżeli o to chodzi, czyli bardzo dużo tych piramid. Trzeba powiedzieć, że piramidy wszystkie leżą na zachodnim brzegu Nilu, patrząc w kierunku północy. Dlaczego? Ponieważ jest to skalisty teren, a po drugiej stronie nie, czyli już samo wybranie terenu pod budowlę, która waży wiele milionów ton, było bardzo rozsądne, więc to też można się zastanowić. Wiedziano o tym, zdawano sobie sprawę, co się dzieje, jak coś naciska na podłoże i czy taka budowla byłaby w stanie właśnie stać na takim piasku. No ale dlaczego właśnie według Denikena, ale nie tylko, nie mogli sami Egipcjanie bez takiej wiedzy jakiejś wyższej, z wyższej półki, nazwijmy to, zbudować takiej piramidy? Zobaczmy, że w epoce, w której się przypisuje tą piramidę, już nie będziemy powtarzać, że jej wysokość razy obwód
pomnożone przez coś tam do kwadratu i pierwiastek, to wychodzą liczby, złota proporcja, odległości od Słońca i tak dalej. To wszystko jest możliwe, ale my tego nie będziemy powtarzać. To wiecie, znacie, do znudzenia można to o tym mówić, dziwić się, koparki opadają. Mi do dzisiaj opada koparka, ale tu zwrócimy uwagę na jeszcze parę innych elementów, na które się często w ogóle nie zwraca uwagi. Otóż właśnie na sam fakt logistycznego zabezpieczenia. I tak właśnie jak też Deniken między innymi twierdził, że sami nie mogli tego zbudować, ponieważ w tym czasie po pierwsze nie posiadali narzędzi takich, po drugie nie znali nawet koła. I to jest właśnie też ciekawe, zauważmy, że koło według tej samej nauki zostało dopiero 2000 lat później odkryte i powszechnie używane. Aczkolwiek ja wiem, niektórzy z Was mogą powiedzieć, że nie, że wcześniej było tak. Ja też znam takie przykłady. Na przykład mówi się, że najstarszy wizerunek wozu z kołami został znaleziony w Polsce. Rzeczywiście jest taki wizerunek. Ja nawet widziałem model takiego pojazdu, który był według tego wizerunku stworzony. Ale tam jest problem też, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest wóz z kołami. Jest rysunek, zobaczcie sobie go, można mu różne inne też przypisać rzeczy, ale załóżmy, że tak było, bo mniej więcej w tym okresie tu i ówdzie właśnie się takie koła pojawiały. Natomiast w Egipcie nie widać było żadnego zastosowania takiego czegoś, takiej maszyny, która w jakiś sposób koła zawierała. Mieli właśnie owe brązowe dłuta, którym miano wydłubać to wszystko. I jeżeli chodzi o piaskowiec, można było sobie podłubać, a już granit czy marmur już będzie to bardzo ciężki. Teraz słuchajcie, ja w ostatnich kilku tygodniach prześledziłem sobie wiele prac na temat Egiptu, na temat właśnie technologii budowy, tych budowli wszystkich. Wysłuchałem kilku prelekcji różnych profesorów niemieckich, tutaj w Niemczech właśnie na temat budowy. Bardzo ciekawe prelekcje, aczkolwiek nie przekonały mnie mimo wszystko, ponieważ doszło do ciekawych paradoksów. Otóż każdy z tych profesorów, każdy z tych prelegentów zupełnie coś innego mówił, zupełnie miał inną teorię, zupełnie wszystkie wyglądały, nazwijmy to, miały swój ciąg przyczynowo-skutkowy, ale zakładając gdyby to tak. I tam w jednej czasie tej prelekcji padło takie ciekawe słowo, że te miedziane dłutka, którymi oni tam mieli wydłubać to wszystko, to były, dosłownie tłumacząc, wypalane. Jeszcze raz, po już tym procesie, w jakiś sposób jeszcze wypalano je i one się strasznie twarde zrobiły i dzięki temu można było tam je rąbać po tych granitach. Powiem Wam, że to sprawdziłem. Chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście taka technologia istnieje. Rzeczywiście jest to teoretycznie możliwe, ale znowuż mamy problem temperaturowy, którego Egipcjanie nie mieli, a poza tym i że za pomocą kowalstwa można byłoby jeszcze ewentualnie coś tam polepszyć, jednak zasięgnąłem informacji i wyszło na to, że nawet dzisiaj żaden kowal nie, w cudzysłowie, wypali, nie będzie potrafił wypalić brązu, cokolwiek by to oznaczało i coś tam z nim zrobić po to, aby mógł granit naruszyć. Po prostu niestety nie. Czyli jest to, zauważcie, takie chcieństwo w jednym słowie, że no może jest to możliwe. I nagle zaczniemy starzy bogowie, a dzisiejsza technologia. My chcemy naszą dzisiejszą technologię nałożyć na to i twierdzić, że Egipcjanie też taką technologię posiadali, bo my wpadliśmy na taki pomysł. Nic bardziej błędnego, nic takiego nie było. Następny ciekawy problem był z transportem. Już też nie będę mówił, skąd transportowano, ile kilometrów i tak, i owak, i czy ciągnięto wołami, czy ciągnięto gdzieś czymś innym, ludźmi i ten zresztą przykład Wam podam przeciągnięcia takiego czegoś w Egipcie, w starożytnym Egipcie. Tam twierdzą, że statki, że jakieś barki takie ładowały te kamienie. O ile to można to przyjąć za możliwe, jeżeli te kamienie miałyby, powiedzmy, tonę do 2, aczkolwiek to już byłby poważny problem,
Natomiast tam są kamienie, które mają 200 ton, 50 ton, 80, 25 ton. To są duże bloki. Już samo coś załadowanie na taki statek byłoby problematyczne tam, bo bardzo powolutku trzeba było to opuszczać, bo cokolwiek tam by siadło. Liny, które miałyby to trzymać, stanowiłby problem. A poza tym te statki musiały mieć pewną wyporność i pewną wielkość. Nie znaleziono ani jednej tak zwanej barki transportowej. Jeszcze raz, ani jednej. Nie znaleziono ani jednego utwardzonego, wyżarzonego, czy jakkolwiek ów profesor to definiował, takiego narzędzia. Po prostu nie znaleziono, nie ma takiego czegoś. Następną taką ciekawostką jest ilość robotników czy pracowników, niewolników, jak wcześniej mówiono. Okazało się, że wcale tak z tymi niewolnikami nie było. I teraz tu też w czasie tych prelekcji i prac naukowych natrafiłem na takie informacje. Wachlarz, który jest bardzo duży, rozrzut jest bardzo duży. Otóż słuchajcie, od 4000 pracowników, czyli niewielka ilość, właściwie ilość realna, jeżeli chodzi o możliwości populacji Egiptu. Znowu szóstka, nie oko, tylko szóstka, zapamiętajcie. Jeżeli chodzi o populację Egiptu, którą szacuje się w czasach, jeszcze raz, w czasach domniemanej budowy piramid, jeszcze raz, mówię to oczywiście o tym kompleksie w Gizie, od 1,5 do 2 milionów, taka była populacja. I tam ten wachlarz rozpiętości, zależy, który profesor to opowiada o możliwościach technicznych, od 4000 do 360 000 ludzi. Czyli widzicie, jest duży. O ile 4000 ludzi można przyjąć jako drużynę, czy jako powiedzmy zespół, który by ją budował, można przyjąć. Druga sprawa, ile by czasu to trwało, to jeszcze zaraz dojdziemy do tego. Natomiast 360 000 albo 100 000 nawet. Wyobraźcie sobie, że mamy populację 1,5 do 2 milionów. Czy takie państwo mogłoby sobie pozwolić na oddelegowanie tylu pracowników w sile wieku ludzi do budowy takich obiektów i to nie jednego, tylko kilku, bo ci profesorowie twierdzą, że jeszcze jedna piramida nie była ukończona, a już budowano drugą. Więc sama logistyka tego placu budowy już no ale pomijajmy to też wiecie, ale czy Egipt wytrzymałby, czy można byłoby taką armię ludzi skierować do budowy, a pamiętać trzeba, że państwo musiało funkcjonować, że nie tylko piramidy budowano miasta, państwem trzeba było zarządzać, trzeba było mieć armię pod bronią, która pilnowała granic oraz dużą część społeczeństwa, która trudniła się rolnictwem, aby wyżywić w ogóle cały kraj. Więc tutaj jakby nic się nie klei w takiej sytuacji, skąd tych pracowników. Dzisiejsze takie, i wychodzono z 10-godzinnego dnia pracy. Jeszcze jest ciekawostką jedną. Zauważcie sobie, że ci pracownicy musieliby przybyć na plac budowy i potem gdzieś tam po pracy gdzieś odpoczywać, gdzieś wracać do domów. I też paradoks. Ja wiem, że niedawno znaleziono taki kompleks budynków w pobliżu i on jest. Twierdzi się, że prawdopodobnie były to właśnie baraki owych pracowników. I niech tak będzie, ale tam nie było ich 300 000. Tam najwyżej 2000 mogło ludzi ewentualnie mieszkać w tych barakach. A co zresztą tych, już nie tych 360 000, tylko te 100 000 niech będzie. Gdzie oni szli po pracy, dokąd i jak sprawdzono to mniej więcej, jak były rozlokowane mieszkania i tak dalej, to okazało się, że gdyby oni chcieli wracać do domu, to ich podróż dochodziłaby do 6 godzin. Doba ma 24 godziny, 10 godzin pracy plus 6 godzin na dotarcie do miejsca pracy. Coś tu się nie zgadza. No a znowuż te baraki, które znaleziono, nie pomieściłyby takiej ilości ludzi, bo oni musieli być po prostu tam zakwaterowani na miejscu i też na miejscu trzeba byłoby im tak zwane socjalne powiedzmy warunki stworzyć, aby mogli tam
odpocząć, zjeść, bo to, że dostawali batami i szklankę wody, to byłby mit. Oni bardzo szybko w ogóle by nic nie zrobili, a poza tym śmiertelność byłaby tak duża, że już w krótkim czasie skończyliby się pracownicy i żadnej piramidy by nie ukończono. Czyli widzicie, mamy tu takie paradoksy logistyczne, już po prostu odsuwając wszystkie te powiedzmy takie fantastyczne historie dotyczące budowy piramid, zawartych w nich informacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam powiem jeszcze taki przykład, że nie zachowały się żadne dokumenty, jeszcze może powiem tak, żadne dokumenty, które dokumentowałyby taką pracę. Znaleziono gdzieś jakiś papirus, w którym ktoś transportował, był rachunek wystawiony za transport kamieni z kamieniołomu właśnie w kierunku Gizeh, ale pamiętajmy, że nie tylko piramidy tam budowano całe miasto budowano, różne inne rzeczy budowano. Są piramidy w ogóle niewymienione. Jeśli się nie mylę, czekajcie, mam na kartce sobie, żebym wam... O, no chodź tu, patrz. No, jest, uciekła, jest. Tutaj przeczytam wam taki fajny epizod, jeżeli chodzi o transport tych kamieni. Otóż w czasie szóstej dynastii, czyli już 1500 lat, 1200-1500 lat po domniemanym zbudowaniu owej piramidy, niejaki faraon Amasis, który w VI wieku przed naszą erą rządził. Nie szósta dynastia, szósty wiek przed naszą erą. A może i szósta dynastia. Nie jestem tu takim ekspertem w tych dynastiach różnych, bo zaraz wam powiem, dlaczego jest to problem z tymi dynastiami i datami. Zaraz też do tego dojdziemy. Ale lepiej właśnie powiedzieć, że w VI wieku przed naszą erą faraon Amasis postanowił zbudować świątynię Ateny. To jest ciekawe, świątynię Ateny. I zlecił transport jednego bloku oraz iluś tam posągów, sfinksów i innych z jednego miasta do drugiego, właśnie do miejsca, gdzie ta świątynia Ateny miała być tam zbudowana. Jeden blok był dosyć spory, powiem wam, ważył kilkanaście ton i go przetransportowano i ustawiono na tym miejscu. Transport trwał jednego bloku 3 lata i 2000 ludzi było zaangażowanych w ten transport. Co jest ciekawe, zachował się rysunek jeszcze taki, kiedy też jeden z faraonów wiele lat po domniemanym zbudowanym, też około 1000 lat później, czy 1200-1500, po domniemanym zbudowaniu piramidy, gdzie ciągnie się taki posąg, na nim siedzi jeden baten, tam stuka i robotnicy go pchają. Nigdzie nie jest, i to możliwe, że tak było, i jakoś, że można zorganizować i przyciągnąć, ale pamiętajcie, że to będą takie prace wyjątkowe, jak właśnie transport tego bloku, ustawienie jakiegoś monumentu tu i ówdzie, ale zbudowanie takiego obiektu wielkiego, no to już jest zupełnie inna półka. Dlaczego możemy mówić, że nie wiemy, kiedy dokładnie to zbudowano? Również i tu odniosę się do tych wszystkich prelekcji, które wysłuchałem, a jeszcze mam zamiar więcej wysłuchać i też bardziej wgłębić się właśnie w tą nie alternatywną, tylko tą oficjalną właśnie historię, bo zobaczcie, jest też fenomenem, ponieważ uderza w siebie. W czym tam, jaki problem natrafiłem na ciekawy? Na tak zwane datowanie budowy piramidy tak zwanej Cheopsa, czyli wielkiej. Otóż w oficjalnej nauce są dwa datowania, tak zwane datowanie dawniejsze i datowanie młodsze. Dlaczego tak jest? Już nie chcę w to wnikać, bo to byłoby pewnie ciekawe. Jeszcze doszłoby prawdopodobnie do następnego fenomenu. Otóż te dwa datowania różnią się od siebie o 2000 lat. Czyli jedni są przekonani, że
i to właśnie jest to, co między w Wikipedii znajdziemy, ale druga część, powiedzmy, nauki mówi, że tak wcale nie jest, bo to są źle obliczone kalendarze i tak dalej, i tak dalej. Więc piramida musi być jeszcze 2000 lat wcześniej zbudowana, czyli widzicie, mamy spór nawet wewnątrz tego całego, tego problematyki. A co to oznacza? To oznacza, że nie wiemy, że po prostu nie wiemy, co tuż się mogło wydarzyć. I znowu mamy znowuż nasze nowoczesne technologie, przekładamy na technologie właśnie te dawniejsze. Ciekawostkę powiem Wam jeszcze, też jeden pomysł, który wpadł na ustalenie wieku piramid, jest jej położenie. Jak wiemy, ona jest ustawiona w specjalnej, w takiej, powiedzmy, nieprzypadkowej konfiguracji. Jest według kierunków, powiedzmy, astronomicznych ustawiona, już nie mówiąc o tym pasie Oriona słynnym. Zostawmy dzisiaj na bok te wszystkie rzeczy, które wiemy i które na pierwszy rzut oka zadziwiają, ale właśnie dzisiaj o takich, o których właśnie nie wiemy, a też również zadziwia. Otóż dokładne pomiary wykazały, że jednak ona jest przesunięta troszeczkę, że tak jest precyzyjna, a jednak no, czyżby błąd, taki duży błąd, duży jak w stosunku do właśnie innych parametrów tej piramidy. Otóż jeden z uczonych wpadł na bardzo ciekawy pomysł, twierdził, dlaczego ona jest przesunięta. Ponieważ nikt nie wyszedł z założenia, że istnieje coś takiego jak dryft kontynentalny. Kontynenty dryfują, przesuwają się na tym płaszczu, powiedzmy, tej magmy tam podziemnej i tak dalej, jakkolwiek by ta budowa, zazwyczaj się głosy podnieść, że tego również nie wiemy. No, to praktycznie w ogóle trzeba byłoby wyłączyć i nic nie oglądać, bo nic nie wiemy, ale próbujemy się dowiedzieć. Więc on próbował dryft kontynentalny wziąć jako punkt odniesienia i rzeczywiście on pasuje, to przesunięcie piramidy pasuje do prędkości dryfu kontynentalnego, to przesunięcie, które by cały kontynent się po prostu przesunął i obrócił tą piramidę względem kierunków, i co by wykazało, że ten błąd miałby swoje uzasadnienie. Jako wtedy była piramida, po prostu kontynent był przesunięty. Bardzo ciekawa hipoteza. Niestety problem polega na tym, że my nie znamy dokładnej szybkości, ponieważ dryft kontynentalny jest obserwowany, czy zauważony, czy został około 100 lat, powiedzmy, tak mniej więcej, według mojej wiedzy, ja dokładnie już teraz też nie wiem, ale jakieś tam 100 lat temu po raz pierwszy, czy troszkę wcześniej zaczęto właśnie zauważyć, że takie zjawisko jest dryft kontynentalny. Więc jeszcze go za krótko, on ma pewną prędkość, ona jest dzisiaj mierzona, ale czy ona jest stała? No nie wiemy, czy ta prędkość jest stała, ale załóżmy, że jest stała. To według tego, i to jest właśnie nie żaden teoretyk spiskowy, tylko właśnie jeden z tych panów, którzy prelekcje tworzą, to znaczy, że coś się zmienia w tej kwestii i on tam twierdzi, że według już tego przesunięcia można by śmiało powiedzieć, że piramida jest co najmniej o 6 do plus tysięcy lat. Trzeba ją cofnąć, datę jej zbudowania w przeszłość. A co za tym idzie? Okazałoby się, że to wcale nie Egipcjanie ją zbudowali. I tu zaczyna się następna taka ciekawostka związana z nią. Potop, że była zbudowana przez potopem. Jeżeli ja bym się kogoś z Was zapytał, kiedy po raz pierwszy ktoś asocjował z potopem tą piramidę? Otóż powiem Wam, że po raz pierwszy w historii padło to ze słów arabskiego historyka Makrizi. Tak się chyba nazywał. Makrizi albo Makrizi. Już Makrizi, który był historykiem z XV wieku oczywiście, ale pamiętajmy, że w tych czasach jeszcze jakieś źródła były dostępne wcześniejsze, które dziś zaginęły. I on twierdzi, że piramida była zbudowana, ponieważ zobaczcie, jakie jest to. Ja tu wiążę to troszeczkę ze Starym Testamentem. Tam był Noe, który budował arkę, bo miał nastąpić czy łódź, czy skrzynię, bo miał, jak to się w oryginalnie, arka
ark, skrzynia, aby go ratować przed powodzią, i tam przemówił do niego Bóg i powiedział mu, że ma to budować. Tutaj też przemówił jakaś inteligencja, jakaś istota przez sen przemówiła do budowniczych, nie jest wymienione do kogo, że to było ostrzeżenie o potopie i że to wszystko zginie i że macie zbudować obiekt, który zawrze wszelkie informacje w sobie na temat cywilizacji. Cywilizacja, która kiedyś się rozwinie, być może odkryje to, czyli na tej piramidzie. I według innych jeszcze arabskich kronikarzy jest też powiedziane, że właśnie nie Cheops, tylko niejaki Syruda zbudował tą piramidę i to bardzo jest pomijane przez naszą naukę bardzo mocno. Natomiast on występuje w tej właśnie jeszcze dynastiach wymienionych wcześniej przez starożytnych kronikarzy, których dzisiejsza nauka nie uznaje, bo my uznajemy te wszystkie dynastie, które nastąpiły później, to tak naprawdę od Ozyrysa. Ozyrys był ostatnim jakby z nieśmiertelnych bogów i od niego jest datowany. Natomiast jest jeszcze cały poczet tych faraonów przed Ozyrysem. Ja już nie wiem, czy Syruda należy do przed, czy po. Tu już musiałbym, nie jestem aż na tyle ekspertem, ale właśnie arabscy kronikarze mówią, że, bo ten Syruda właśnie nie występuje w żadnych tych dynastiach, to tyle ja też wiem, że sprawdziłem to, nie ma takiego Syrudy, ale jest Soris, który był w czwartej dynastii znowuż. I niektórzy twierdzą, że może chodzi o Sorisa, więc my nie za bardzo już wiemy, ale właśnie on twierdzi, że też jeden, nie Makryzi, tylko jakiś inny, tych kilku było tych arabskich takich kronikarzy, którzy opisywali właśnie między innymi piramidę. I tam jest jeszcze ciekawe, też również się zgadza, że przed potopem, ale co jest ciekawe, że on twierdził, że piramida nie została ukończona nigdy. Że ta wielka piramida nie została ukończona. Rzeczywiście nie ma tego piramidonu. My się dziś kłócimy, czy ten był, czy nie był, czy to jest wzrost z metra tam nabył i tak dalej, i tak dalej. Ale twierdzą, że nigdy tam nie było tego, że ona była bez tego czubka. Właśnie, że nie zdążyli jej ukończyć. Że ten czubek, powiedzmy, ten piramidon już nie udało się, bo powódź nastąpiła. I że piramida była oczywiście obłożona idealnie takim właśnie zagipsowana, wręcz można było powiedzieć. I na niej były rysunki i inskrypcje. I zobaczcie, że to mówiło o tym, że była to rzeczywiście jakaś informacja, że ona była cała napisami. Wyryte były na tym napisy. Wszyscy wiemy, że piramida jest też właściwie ośmiokątem, ponieważ ściany są jakby zagięte i też nowoczesna nauka twierdzi, że być może jest to jakiś taki błąd może w budowie, albo to się zapadło. Otóż wszelkie pomiary pokazują raczej, że nie. I takie testy wodne robiono. Lano wodę na tą piramidę i okazało się, że ona że jest wklęśnięta, to te wklęśnięcia, te zapadłości idealnie wodę odprowadzają, co by było też ciekawostką. Ale to jest nasz dom, my znowuż nakładamy naszą technologię na nich, ale tak by było. Po prostu lepiej wytrzymała, jeżeli zostałaby zalana, by lepiej odprowadziła wodę. Natomiast w środku, wewnątrz, te wszystkie tak zwane komory odciążające, które miałem odciążyć, bo inaczej by się zawaliło, też jest to niecałkiem wyjaśnione. Niektórzy twierdzą, że nie chodziło to o odciążenie komory, tylko chodziło o zabezpieczenie przed trzęsieniem ziemi. Gdyby tam jakieś pęknięcia były, mogłaby ta komora runąć, a tak te pęknięcia, w pewnym sensie było to odciążenie, miałyby się na te płyty przełożyć. I rzeczywiście tak jest, te wszystkie płyty są pęknięte, wszystkie, bo to są ślady poprzednich trzęsień ziemi, gdzie właśnie nastąpiło takie nazwijmy to, nastąpiły te trzęsienia ziemi w czasach historycznych, no i oczywiście te płyty spełniły swoje zadanie. Także widzicie, że mamy tutaj coś niezwykłego, że sama budowla jest już właśnie z takiego punktu, kiedy zaczniemy się zajmować logistyką budowy tej piramidy, okazało się, że nie ma żadnych dokumentów na to, co jest aż nieprawdopodobne, aby taka główna budowla była nigdzie nie zanotowana.
spory o datowanie, kiedy Cheops żył i tak dalej, czyli mamy nie wiemy, jesteśmy w sporze, o tak nazwijmy to. Jest spór w nauce, w samej nauce, nie spór między teoretykami spiskowymi i alternatywistami, ale sam wśród nich, co oznacza, że jest to zagadką i właśnie bardzo dobrze, bo jeżeli jest to zagadką, to ja mogę sobie tutaj pozwolić z tego miejsca również jakieś teorie generować, czy była to technologia właśnie bogów, czy ktoś przekazał, czy jakaś kultura, która ginęła, zakodowała coś w nim, jest to bardzo możliwe. Ja uważam, że prawdopodobnie te budowle stały tam w tym miejscu i Egipcjanie wokoło tych budowli zbudowali swoje cesarstwo. Wokoło tych budowli. To by było chyba najbardziej logiczne, jeżeli byśmy wzięli wszystkie te niewiadome, bo jeżeli jest niewiadoma, to można oczywiście coś innego, to można wtedy tworzyć hipotezy. Tym bardziej hipoteza driftu kontynentalnego bardzo do mnie przemawia i odpowiadałaby właśnie takim katastrofom, które nawiedziły naszą planetę wcześniej. Oczywiście są, jeżeli chodzi o technologie zawarte właśnie w tych pradawnych czasach, szczególnie w piramidach, to mówi się, że były to jakieś generatory energii, oscylatory, które miały wręcz niszczyć jakieś planety i tak dalej. Wszystko to można sobie powiedzieć, natomiast gorzej będzie, jeżeli byśmy mieli funkcję, jak to ma działać. Powiem wam, że jeżeli chodzi o pompę, piramidy jako pompy wodne, tu już była pewna teoria rozpracowana, że piramida może działać jako taki piezoelektryczny wzmacniacz, czy też pompa wręcz, która jakby pulsuje wykorzystuje poziom wody w Nilu, który się też rusza i w tych podziemnym sieci różnych tych podziemnych żył wodnych i dzięki temu jest w stanie obiekt o takiej masie za pomocą różnych zjawisk właśnie znanych nam fizycznych tą wodę gdzieś dalej zapompować i nawodnić pola na przykład, co byłoby o wiele bardziej praktyczniejsze niż jakiś oscylator czy jakieś źródło jakiejś powiedzmy energii wręcz o charakterze nuklearnym, jak to się dzisiaj mówi, że pod spodem tam jakieś są powiedzmy reaktory. Uważam to za bardzo takie hipotezy mocno graniczące już z rzeczywistością, bo obiekt, który waży miliony ton, już powiem wam, wiele milionów ton waży ta piramida, ma ważyć, stoi na skalę, co by było, gdyby stała na jakichś obiektach, których kubatura przekracza wielokrotnie tą budowę tej piramidy, która ma być tam pod spodem, jak ostatnio w tej konferencji było tam pokazywane. I wydaje, że sama logistyka tego terenu, przygotowanie go do takiej budowy byłoby już dawno widoczne przez archeologów, przez różne zdjęcia satelitarne. Tam nic takiego nie ma, także jest to nadal zagadką. Raczej ja bym się osobiście skłaniał, że te obiekty miałyby bardziej jakiś taki właśnie funkcję archiwum jakiegoś, zostawienia. Tak masywe obiekty trudno będzie zniszczyć, rozebrać i tak dalej. Dlatego zagadka ich budowy będzie nas inspirować do poszukiwań. Będzie stanowić właśnie zagadkę, tak jak właśnie być może budowniczowie przypuszczali i dzięki temu, że będzie stanowić zagadkę, będą coraz bardziej się zastanawiać, co się stało i czym dłużej się będą zastanawiać, czym dłużej będą tą budowlę obserwować, mierzyć, badać, tym więcej informacji z niej wyciągną, aż w końcu odkryją jej właśnie przeznaczenie. Być może jej przeznaczenie było właśnie niczym innym, jak tylko informacją o tym, że byliśmy tutaj, że istnieliśmy wcześniej, że kultura, że wasza teraz planeta, że jesteście spadkobiercami jakiejś kultury, która już nie istniała, która została po prostu zutylizowana przez kataklizm. Mi się wydaje, że miałoby to najbardziej logiczne wytłumaczenie, bo uznanie, że takie budowle były po prostu grobowcami, w których nigdzie nie znaleziono żadnej mumii, żadnego faraona, jest już w tej chwili nawet wśród
wśród naukowców dzisiaj bardzo mocno podważany, bo jednak powiedzmy same koszta budowy takiego obiektu mogłyby takie cesarstwo wtedy doprowadzić do ruiny, do upadku, a nowi, którzy by przybyli na to miejsce, po prostu rozkradliby tego faraona, po prostu by stamtąd wyrzucili, tak nazwijmy to, więc nie miałoby to sensu, musiało mieć to zupełnie inny wydźwięk. Także widzicie, jeżeli chodzi o technologię, od metalurgii do budowy kamienia, ja powiem wam, że jeszcze jest wiele innych zagadek, wiele innych ciekawostek, właśnie takich niezwiązanych z tym wszystkim, o czym wiemy, z tymi wszystkimi wymiarami i różnymi, ale właśnie takie bardziej nam przyziemniejsze problemy, jakie musiałaby spełnić dana kultura, aby takie obiekty zbudować. Także nie jest wszystko takie proste. A ja powiem wam, na czym się opierałem, oprócz tego, że wysłuchałem sobie wielu różnych takich właśnie audycji, jak i prelekcji, jak i poczytałem troszeczkę na temat właśnie tej problematyki, to polecić mogę jeszcze kilka pozycji książkowych, które również zanim się za to zabrałem, były przeze mnie czytane. To jest właśnie książka, zobaczcie, Zachariasz Sitchina, Kroniki Anunnaków, ale nie napisana przez Zachariasza Sitchina, tylko przez jego, jeśli się nie mylę, kogoś z rodziny, kuzynkę, czy kogoś, która go znała bardzo dobrze. Jest to taki jakby dodatek. Bardzo fajne jest to. Ja wiem, że Zachariasz Sitchin jest kontrowersyjnym pisarzem i też tak jak właśnie epoka brązu była lepsza czy wyżej stojąca kultura niż epoka żelaza. Spadek kultury jest zupełnie czymś innym, ale też sobie o tym wielokrotnie pomówimy jeszcze i mówiliśmy. Zauważcie, że jesteśmy w momencie, w którym być może odkryjemy ową 10. czy też 12. planetę, zależy jak to będziemy mierzyć i co będziemy uznać za planetę, a co nie. Ale powiedzmy, że jego słynna książka 12. planeta, a astronomia bardzo mocno przychyla się do konceptu jeszcze jednej planety gdzieś o dużej masie, większej od Ziemi, gdzieś tam poza granicami, w granicach, ale poza granicami naszego znanego nam systemu słonecznego, tak jak my go znamy. Jeżeli się okaże, że tak jest, no to cóż powiedzą ci wszyscy oponenci Sitchina. Powiem wam, zamilkną, nic nie powiedzą, ewentualnie niektórzy nigdy się nie będzie przyznawać do jakiejś, że nie mamy racji, to jest bardzo, 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 wymaga dużo odwagi. Niewielu potrafiło to się przyznać, że się mogli pomylić. Deniken to na przykład powiedział, że się w wielu rzeczach mylił na przykład, bo historia pokazała, że jednak nie zawsze wszystko było tak, jak on opowiedział, ale on to był w stanie powiedzieć, że w wielu rzeczach mogły się mylić, a inne pozostały nadal nierozwiązane. Także Kroniki Anunnaki, bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o piramidzie, bardzo takie ciekawostki jeszcze retro, które bardzo rzadko są omawiane, właśnie tego typu historii. Są też tutaj w książce, to po polsku, ta była też po polsku, Zagadka Wielkiej Piramidy Arnolda Mostowicza. Dzięki właśnie panu Przemysławowi ją otrzymałem. Też już przez mnie szczytana i rozlatuje się bardzo szybko. No i jest świetna, jeżeli o to chodzi. Są też takie ciekawostki właśnie, o których już dawno i Alternatywa zapomniała i owi profesorowie nie mówią, bo te badania w latach 70., 80., 70. naprawdę miały takie apogeum swoje, więc jest to też bardzo, bardzo powiem wam, warte przeczytania. Ale też i Deniken, którego o tym wspominałem, Niemożliwe prawdy, właśnie o takich budowlach i fenomenach technologicznych, które właśnie nie powinny, no nie jest to możliwe, aby ludy, które nie znały koła, miały młotek i dłuto z miedzi, tu nawet tego nie miały, znaczy tu, jeżeli chodzi na przykład o Południową Amerykę, którą musielibyśmy też zahaczyć. Ja jeszcze miałem zamiar wam opowiedzieć troszeczkę o związku właśnie budowli tego kompleksu Gizie z budowlami na Marsie, ale już czas się skończył, także to zostawimy sobie na kiedy indziej. Jak i też jeszcze, również Zachariasz Sitchin, technologia bogów, czy też wysoka technologia bogów i też tutaj zwraca w tej pozycji właśnie uwagę na te między innymi różne takie konflikty naszej wiedzy z
dawnymi kulturami, które no nie powinny posiadać. I to jest właśnie to, że problem polega na tym, że nasza sama nauka w pewnym sensie się jakby gryzie jak ten wąż zjadający swój ogon. Z jednej strony naśmiewa się wręcz z tego typu pozycji, czy w jakiś sposób ignoruje lub atakuje wręcz osoby, które takie tematy poruszają, a z drugiej strony sama po prostu strzela sobie w kolano, prezentując osiągnięcia starożytnych czy starodawnych kultur, które nie miały nic do dyspozycji. Ja jeszcze na koniec taką ciekawostkę Wam chciałem powiedzieć na temat możliwej technologii, właśnie o której nie chcemy mówić, o których na pewno słyszeliście. Jest taka dawna, rzadka książka napisana przez Petera Krasa i Reinharda Habecka. Ja nie mam niestety tej książki tutaj, dlatego Wam nie mogę jej pokazać. Tytuł jest Światło dla faraonów. I tam opisują pewien incydent, historię pewnego szwedzkiego lekarza, który był w Tybecie i tam po prostu, że był lekarzem, leczył tych Tybetańczyków po prostu, a działo się to w 1939 roku, czyli już kawałek jakiś czas temu, czyli w ubiegłym wieku. I za to, że on tam po prostu udzielał im porad lekarskich i dosyć był tam, powiedzmy, efektowny, no to lamowie zrobili dla niego kiedyś takie przedstawienie, gdzie 19 lamów wyszło z instrumentami muzycznymi i on tam wymienia, ten lekarz, że 19 lamów było wyposażonych w 13 bębnów i 6 trąb. I zaczęli grać na tych bębnach i on był świadkiem tego występu i z boku leżały kamienie, bloki skalne, obrobione bloki, do czegoś te bloki skalne były. Nie były duże, to znaczy stosunkowo duże, miały około metr średnicy, on twierdzi, takie kwadraty, kostki takie, mniej więcej już takie półfabrykaty. I zaczęli grać i na początku nic nie działo, ale chwilę potem zaczęły te kamienie drgać, podniosły się i nad ziemią przesunęły się około 200 metrów. On twierdzi, że 200 metrów się przesunęły od tego miejsca i aż pod taką skałę, która pionowo do góry szła i pod tą skałą się po prostu ułożyły z powrotem. I on był zaszokowany tym, że oni mu zademonstrowali, że właśnie tak można, za pomocą dźwięków można przesuwać przedmioty i stawać jednym na drugim. Czy jest to tylko opowieść taka science fiction, czy jakiś, powiedzmy, wybuch fantazji nagłej, to ja już Wam sam do rozstrzygnięcia pozostawię. Natomiast ciekawostką jest tam zaznaczone, że było to filmowane. To jest właśnie ciekawe. I że film posiadają szwedzkie archiwa, że w Szwecji znajduje się ten materiał jeszcze. Więcej nie wiem na ten moment, nie mam informacji, ale jeżeli mamy tą książkę i mamy taką informację, to może z czasem coś uda się wyłuskać, czy rzeczywiście taki incydent miał miejsce. Jakby nie było, jest to ciekawe. Wiadomo, że dźwięki to też energia. Kto wie właśnie, czy te prawdziwe cywilizacje, może nie znając prądu, nie znając pary, może miały właśnie inne metody na dźwignięcie jakichś monumentów do góry i ustawienie im tam, gdzie sobie tego życzyli. Także myślę, że ciekawie było. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.